No i dobra, wstali i jesteśmy przed naszym hotelikiem, który był w tych drzwiach i spadamy na śniadanie i potem gdzieś tam trochę, potem do Harley'a, może do Cardo, wątpię, ale potem jedziemy gdzieś do Dolomity Słoweńskiej. Dobra, to rura. No i jedziemy na śniadanie potem w stronę Harley'a. Tak jak powiedziałem, myślałem też o tym, żeby pojechać do Cardo, albowiem mój Paktok Nio dokonuje swojego żywota. Tuż po naładowaniu mówi low battery i w ogóle starcza na jakąś godzinę jazdy, potem go ładuje co chwilę z motocykla, potem znowu się rozładowuje. Cyrk na kółkach, tak czy inaczej. Bateria jest do wymiany. No i muszę ten interkom odesłać do dealera. A właściwie tutaj w Zagrzebiu jest dealer Cardo, więc pomyślałem sobie, może by pojechać im to zostawić. No ale z drugiej strony nie miałbym w ogóle interkomu, więc ostatecznie odpuściłem ten pomysł, pomyślałem, że załatwię to, jak już dojedziemy do domu. Zresztą to już całkiem niedługo, bo tylko 6 dni zostało. Ale następne jest nie dla inwalidów. No właśnie, miejsce nie dla inwalidów można zaparkować. Myślicie, co my tu cholera robimy na tym blokowisku? Tymczasem Łukasz znalazł tu podobno najlepszą śniadaniownię w okolicy. Zatem sprawdzimy, czy rzeczywiście jest taka fantastyczna. Na pewno będzie nieco hipsterska. Zatem idziemy i sprawdzamy. Że jest, kurczę, jakiś pomysł na to. I tak oto wygląda smaczna hipsterska kanapka za 10 euro pośrodku blokowicha. Szczerze mówiąc, była smaczna, ale bez przesady. Nic specjalnego tak między nami. Od chleb, jajo, mnóstwo majonezu i trochę zieleniny. Na pewno nie warte 10 euro, jeśli mnie pytacie. Tak czy śmak jednak, najedliśmy się porządnie i teraz mamy siłę jechać, naprawiać Harley'e. Road keeps breathing, pulling me along. Like it Ale nie to, żebyśmy mieli daleko. Tak po prawdzie, to właściwie już jesteśmy. Harley Davidson. O, i to tyle. Mówiłem, że to dobry dzień. A tym Paweł chciał się przejechać. Jest. Mówiłem, że to będzie dobry dzień. on you. Oh, yeah. Roadside Ładny ten motocykl, szczerze. Ale niestety nie dali Pawłowi pojeździć, bo to była ekspozycja stała. Zatem, dość już oglądania, pora do roboty. Będę filmował jednocześnie. Na pierunie to moja noga, to Paweł, a to naprawa. Harley będzie jak nowy. Cóż, zawieszenie jest dalej krzywe, ale poluzowaliśmy na półkach, trochę naprostowaliśmy w półkach i jest lepiej. Ja na chwilę usiądę, jeżeli pan pozwoli. Tym, że lepiej nie mówić. Wjeżdżamy spod Harley'a, wszystko gra, motor chyba zrobiony. Wprawdzie zawieszek dalej jest krzywy, ale za to powinien jechać ładnie. No właśnie, Łukasz wymienił też czujnik położenia wału i zobaczymy, jakie to daje teraz objawy. Powinno być lepiej według Łukasza. Według mnie będzie dokładnie tak samo. Ale to się jeszcze okaże. A słysząc, jak motocykl chodzi na światłach, jestem praktycznie pewien, że jeszcze coś tam nie domaga. Nie jest to jednak wielka sprawa, jest jakieś tam drobne przerywanie, tak czasami bardzo delikatnie, tak jakby właśnie przewody wysokiego napięcia być może. Może też coś z dyszami w gaźniku, trudno powiedzieć. Jest to w każdym bądź razie do lekkiej poprawy. Natomiast da się jechać, jak widzicie też nasza naprawa tulejkowa z Turcji też działa. Więc w zasadzie motocykl jest dobity, tu przerywa, tu zawieszenie skrzywione, tu kurde tulejka, która nie jest poprawnie zrobiona, ale motocykl jedzie bez zarzutów. Nawet się całkiem nieźle, szczerze mówiąc, prowadzi. No i do tej pory na wyprawie zrobił już 15 000 kilometrów, zatem sami sobie odpowiedzcie, czy to jest motocykl, który się psuje. Ja bym powiedział, część była z winy złego przygotowania do wyprawy, pewnych drobiazgów, które się popsuły, a część być może pewnym niefartem. Tak czy inaczej, wyjeżdżamy już z Zagrzebia, żegnamy się z tym smutnym, polsko wyglądającym miastem
i jedziemy już prosto w górki. No bo do gór trochę jeszcze nam zostało. A tymczasem niewiele było do filmowania, więc przejdźmy już do istotnego punktu, bo dojechaliśmy właśnie do granicy ze Słowenią, a granica była raczej skromna. To wszystko. Republika Słowenia. Nie, jest coś. Teraz coś będzie chciał. Ale okazało się, że nie chcieli od nas absolutnie niczego. Nawet paszportów po prostu pokazali jechać. Zatem jesteśmy na Słowenii i teraz już prościutko w stronę naszych ulubionych pagórków. Znaczy moi, bo chłopaki pewnie pojechaliby nad morze. Ale tego akurat w pobliżu nie ma na szczęście. Piękne. Asfalt bardzo dobre, przyjemne. Nie rewelacyjne jest, ale to wszystko już tak po alpejsku mocno trzeba jechać. Mimo, że jeszcze jesteśmy przed Lubianą, czyli tak naprawdę jeszcze do Alp stało. Mam lokalne grupy tutaj i Rzeczkę. Znaczy jak betonowany mostek. Jak tak, Ten słup mnie tutaj urzekł, muszę powiedzieć. Trochę jak rzeka, góry jak góry, ale słup! To było coś. Przerwa techniczna na ubieranko i na ciepełko. O, panowie ubrali. Łukasz, majteczki założyłeś? Bardzo dobrze. Zabaczuga na rondzie. Fabryka zapałek. Przerwa techniczna na kawę w takim miejscu, bo wszyscy zasypiają. Ja też. Trochę nuży. Tu jest taki temat, kurde. Jesteśmy pośrodku niczego, przy jakiejś drodze. Zupełnie bez sensu. A tu jest, kurde, pub pełen ludzi. Wszyscy piją piwo, a godzina 14:40. Wtorek. Przedmieścia Lubliany, nic tu nie ma. Z tego co mi wiadomo, ale może coś jest. Czy wiesz o istnieniu tu czegoś? Właśnie nie.
Otóż to. A czy pan wie o istnieniu tu Tak, czegoś? tam jest wulkanizacja, a tam salon Hyundai'a. O, i może o tego Hyundai... Znaczy Hyundai... Czekaj, teraz pytanie, może Hyundai wypuścił jakiś najnowszy model, taki wiesz, Wszystko mający. No nie wiemy. No w każdym razie jest to ciekawe, ale pełen pamięć. Pyk będzie pchał. Haha. West on Zasowska Cesta toward Jasmine Port, then turn left onto Jasmine Port. Nie ładnie odpala. Proszę. Zaraz będę miał opanowane do perfekcji. W nowym VL odpalanie. No jak producent fajnie to wymyślił. No i udało się wyjechać z Lubliany. Oszczędziłem wam tych widoków nas stojących w korkach i przepychających się. Dość powiedzieć, że na chwilę się zgubiliśmy. Ja jadę pierwszy, za chwilę będę musiał gdzieś stanąć na jedyneczkę i poczekam na chłopaków i taki mam plan. No ale spójrzcie tylko na te widoki przed nami. Dolomity wzywają. No i w końcu się gdzieś udało złapać, zatem gonimy wszyscy razem dalej. No patrz! To super! Nie to dinozaury! Bo ja w ten jaki zły! O, ładne. Fajny! Da, zamknięty, elegancko! Nie musi montować chlapacza! Gdzie z tym piesem? Gdzie się pytać? Miejsce, absolutna masakra. Zabawnych historii, żeby się dostać do tego pasa, to trzeba się cofnąć. Mam pomysł. Objedziemy to jezioro od dupy strony. Wszyscy za mną, gotowi? Jesteście na wyzwania? No mówiłem, pojechać w tamtą stronę. O co? Tak, przy jeziorze, tylko nie wjeżdżać do tego miasta. W tym ciemnym lesie była dziura. I tak oto udało nam się bokiem ominąć jezioro Bled, nie wjeżdżając już do miejscowości Bled, w której był straszliwy korek, jak widzieliście, a teraz zmierzamy bocznymi drogami w kierunku przełęczy Wrsić. Jeszcze tylko minąć te tłumy rowerzystów, czy tam pedalarzy, jak mawia mój kolega Niedźwiedź, i będzie już przepięknie. O proszę, jak ładnie.
No, za tym trzecim będzie pusto. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Still cold. Zatem otwieram nasz program już. Laughing at the miles we can't quite hold. Helmet hair and heavy eyelids. Chain squeaks every time we roll. Gas receipts like little trophies stuffed into your leather. Pasenki. Jakaś taka zaporka była na drodze. Wrócić. Eyes burning, still we ride. Every bend, another bright surprise. Endless asphalt sky. We're worn down, but we're so alive. Every turn a brand new life on this long, long ride. Bardzo ładne. Bardzo, bardzo ładne. Rock walls leaning close enough to touch. Snow still hiding in the shadows. Air so thin it steals your breath and rush. Wind shakes all the metal on us. Rain, it's like 1,000 tiny nails. We pull over at the lookout railing. Mountains like a painting that inhale. This long road's got us. Bones aching, eyes burning. Still we ride. Every bend another bright surprise. Endless asphalt sky. We're worn down, but we're so alive. Every turn a brand new life. No i jesteśmy na szczycie Wrsić Pas. Chyba nieźle jest. Ale zimno. Przecieram kamerki, żeby nie było brudu. Jedziemy dalej. Knuckles wide on the bars at midnight. Headlights carving tunnels through the dark. We say, one more town, just one more mile. Then the horizon throws another spark. I cyk pod słonko. Bardzo ładne ujęcia. Long roads got us. Bones aching, eyes burning. Still we ride. Every bend another bright surprise. Endless asphalt sky. We're worn down, but we're so alive. Every turn a brand new life on this long, long ride. Siku, siku, kupa. Kickstands down, but the ground still moves. Close our eyes and the curves replay. We'll chase that brilliant light again when the morning calls us back its way. I tak oto zjechaliśmy już z Przełęczy Wrsić na tereny praktycznie całkiem płaskie. Znaleźliśmy sobie bowiem nocleg gdzieś na terenie już Włoch, ale na terenie trochę bardziej wypłaszczonym, bo zwyczajnie było taniej. A tak poza tym sytuację dzisiaj mamy dosyć wyjątkową, albowiem jutro Paweł musi już odbijać na Polskę, musi ściąć cały wyjazd ze 2 dni, bo z pracy go wzywają. Ja natomiast stwierdziłem, że muszę po prostu odpocząć kilka dni w samotności, dlatego wszyscy razem jutro się rozjedziemy i to w zasadzie jest koniec wspólnej jazdy. Dzisiaj mamy ostatni dzień razem, a jutro rano mówimy do siebie: spieprzajcie dziady, i to by było tyle. No ale nie martwcie się, jest jeszcze 5 pełnych dni jazdy przede mną. Te dni zamierzam też filmować, mam też materiał od Pawła, jak jechał przez Alpy, zatem coś tam się jeszcze ciekawego będzie działo, aczkolwiek
zabraknie już naszego polskiego uśmiechu i tej wspaniałej interakcji między nami. Co zrobić? I między innymi z tej okazji, że się rozstajemy, postanowiliśmy dzisiaj zajechać do Włoch i zjeść razem pizzę. Italiano vero. Tak jest, jesteśmy już we Włoszech, zostało nam z 20 km do naszego noclegu. Powolutku tam jedziemy. No dobra, może trochę szybciej tam jedziemy. Pójdziemy sobie na piwko i pizzę. Usiądziemy, pogadamy, omówimy co było fajne, co było może niefajne. Nie wiem, zobaczymy, a potem się rozstaniemy. Znaczy się nad ranem. Ale spokojnie, będzie jeszcze mnóstwo przygód, w tym i podsumowanie całej wyprawy. Nawigacja mówi mi, że to tutaj po lewej, ale chyba to nie to, co? No raczej nie. Ale może będzie fajne, zobaczymy. Dajcie, to jest dobre. Jak winszujesz to, prawda, ten przybytek? Nie wiem. Nic nie widzę w tych okularach. A jeszcze całe w muchach. Ciemno. Ciemność widzę, ciemność. No i to jest nasz pensjonat, który wynajęliśmy. Zatem zrzucamy tylko graty i za chwilę jedziemy, bo 5 km stąd jest jakieś fajne miejsce, pizza i piwo. Teraz taka sytuacja, że prawda, bierzemy piwko i jemy pizzę, jesteśmy coś obok hotelu, ale to właściwie tyle. Pokaż. To w robalach całe, no. Atak robali 2, jesteśmy w Manzano. Skoro jesteśmy w pizzerii, a jutro rano się rozjeżdżamy, bo to jest najistotniejsze, no to pytanie ze 100 punktów. Czy było dobrze i czego pan by, prawda, nie chciał powtarzać? Bardzo dobrze, niczego nie powtórzę już. To się raz wydarzyło, to była wspaniała przygoda i tak już zostanie. Było super, było rewelacyjnie. I już jej nie powtarzam, nigdy. Jakieś wnioski, uwagi? Rewelacja. Tak trzeba żyć. Bajka, po prostu jedna wielka bajka, jak film. Tak, tak. Ale jak czeska komedia, czy... To ja powiem od siebie trochę. Jestem szczęśliwy, że żyjemy w Europie, w brytyjskiej Europie, ale w Europie i w cywilizacji. Żyjemy, też jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, że mogę się w domu napić, jak wrócę do domu oczywiście, że mogę napić kawy, a nie cholernej herbaty. Aczkolwiek miało to swój urok przez parę dni. Co mnie najbardziej raziło wszędzie? Śmieciarstwo. Kolegę co raziło? Nie głównie słońca, jak jechaliśmy w stronę zachodzącego słońca, no ale takie są koleje rzeczy. No potem jak globalami go obkleiło, to już nie raziło. Nie raziło. Coś przeszkadzało w takim razie? No, że niektórzy kierowcy mogli się troszeczkę podszkolić tu i ówdzie. No tak. Hardcore drogowy panował, zwłaszcza w Turcji, w Gruzji, jak chcieli zakręty, też było wesoło. Mnie raził wszechobecny dym w Turcji. Grille, barbecue, dym z samochodów, wszędzie dym. Był dym? Mi będzie brakowało ciepła, był dym. Już brakuje mi ciepła. A dymu? Nie. Nie. Raz jest, raz nie. Zimno ci tutaj? No już dzisiaj było zimno. Ale tutaj. Tu jak szedłem, to jest ciepło. Bardzo dobrze. Sprawdziły się motory, sprawdzili się ludzie, sprawdziła się droga, wszystko się sprawdziło. I mechanicy po drodze się sprawdzili. Oni byli interesujący. No dobrze, że jechała ekipa pod wezwaniem i sobie ze wszystkim poradziliśmy elegancko. Najwięcej problemów sprawiały, prawda, motocykle żadne. Amerykańskie tak, ale właściwie to nie były problemy. Dobra, raz stworzył problem.
Bo to był problem z tulejkami od rozrządu i to był problem, ale mógł się skończyć, ale na szczęście dzięki, prawda, upartości załogi i umiejętnościom radzenia sobie z urwanymi klinikami. To jest szkoła junaka. Kliniki na iskrowniku urwane i człowiek nauczył się sobie z nimi radzić. Dzięki temu naprawiliśmy Harley'a i pojechaliśmy dalej. I wszystko zadziałało. Papierek ścierny, prawda, troszeczkę tokareczki, pomocy zewnętrznej i wszystko działa jak, prawda, złoto i tyle. Coś jeszcze dodać? A, Kawasaki nie ma rozrusznika już, ale właściwie on działa. Wszystko ma, jest kompletny. Kompletny działa. Nie Rozrusznik odpala tylko z rozrusznika. to są drobiazgi. BMW za to po upaleniu kufra początkowym działa fantastycznie, a upaleniu kierunkowskazu, który sam... Nie, właściwie to nie ja go spapaliłem, to był BM-kowski kierunkowskaz. Działa wszystko zarąbiście, poza tym, że klekocze, stuka, tłucze, wszystko muszę tam, luzy zaworowe, wszystko muszę sprawdzić po powrocie i wymienić wszystko. Tarcze hamulcowe, które biły, już nie biją, ale przy hamowaniu, tak zawsze takim powolnym, jest tak jakbym się toczył na mimośrodzie na tym kole, tak co sprawia problemy przy zatrzymywaniu się na sypkim. Dzisiaj bym cię raz przez to zabił, ale to tylko trochę. Łukasz się zabił raz, tu jest zabity w tym miejscu i w zasadzie jego motor też jest zabity, ale tylko połowicznie, lekko krzywe zawieszenie, co jest zadziwiające, bo właściwie to było prawie przy postoju i poza tym nie było żadnych problemów, więc wszystko doskonale. I w zasadzie tym optymistycznym akcentem proszę zaprezentuj uśmiech godny wyprawy. Ja patriotyczny bardzo. Paweł prezentuje uśmiech typowy polski, wewnętrzny, bardzo taki bogaty. Ale nie, było dobrze. Pomimo wewnętrznego uśmiechu, a tu mamy pizzę zaraz od pana, prawda, i będzie o tak. Ja myślę, że fajnie, że chłopaki z nami jeszcze jechali od początku. Bardzo fajnie. Chcieliśmy pozdrowić serdecznie przy tej okazji Piotrusia i Jurę. Super towarzystwo, panowie, bardzo wam dziękujemy, że jechaliście kawałek z nami, to też było super doświadczenie. Super, no generalnie rewelacja, dzięki wielkie. I na razie kończymy, bo bateria w kamerce ma chyba 1% już w tej chwili i zaraz i tak skończę nagrywać. Dobra, kończę, bo baterii musi starczyć jeszcze, prawda, na to, bo to jest koniec. Tujemy, kończymy i do widzenia. Ale jeszcze szybka prezentacja pokoju i dopiero wtedy będzie Tu. można iść spać. Łóżko babci i dziadka. Tu łóżko rodziny. Mamusi, tatusia i dzieci wszystkich. A tu uwaga, wielki, rodzinny. Z wielką wanną. Oj, oj. Dobrej nocy, moi parafianie. No i to by było na tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku się, prawda, pożegnamy, ale to nie będzie koniec naszych przygód, bo jeszcze będą przygody osobno, które no być może będą też ciekawe. Nawet coś się tam jeszcze po drodze działo. Zatem do zobaczenia za tydzień. Cześć!